Nie wszędzie tak pięknie. Bieda Europy Zachodniej. Witajcie! Zachód Europy jest mocno podzielony, a z roku na rok przybywa tam dzielnic biedy, które miejscami przypominają już rozległe slumsy. Do tej pory większość państw Europy Wschodniej, a już zwłaszcza tych leżących wcześniej w sowieckiej strefie wpływów, miała Zachód za istny raj na ziemi i dosłownie krainę mlekiem i miodem płynącą. Na przełomie lat 80. i 90. taka wizja mogła być trafna, ponieważ wtedy, patrząc chociażby na Polskę, która znajdowała się w zapaści gospodarczej, można było odnieść właśnie takie, a nie inne wrażenie. Sam Związek Radziecki też borykał się wtedy z kryzysem, który niedługo później doprowadził go do rozpadu. Do dziś różnica gospodarcza pomiędzy wschodem i zachodem jest w statystykach jak najbardziej widoczna. Jednak dotychczasowa przepaść została już po części nadrobiona, a czasem w przypadku poszczególnych regionów Europy Wschodniej bywa nawet lepiej niż na zachodzie. W końcu trzecim najbogatszym regionem w Unii Europejskiej jest region praski, a w ścisłej dziesiątce oprócz Paryża, Hamburga i Brukseli mieści się także Warszawa. I choć w zarobkach nie jest jeszcze u nas aż tak dobrze jak na zachodzie Europy, tak warto mieć na uwadze fakt, że patrząc chociażby na Polskę, ceny są dużo niższe, co koniec końców powoduje, że czasem poziom życia mieszkańców naszego kraju, jak i pozostałej części Europy Wschodniej jest po prostu wyższy. Co więcej, to właśnie według danych Eurostatu większość obywateli zachodniej części Starego Kontynentu jest bardziej narażona na ubóstwo niż w przypadku Wschodu, co zresztą widać po ogóle społeczeństwa żyjącym w biedzie. Dlatego my dzisiaj wybierzemy się w podróż po najbiedniejszych i najbardziej zapomnianych częściach zachodniej Europy, ponieważ nie wszędzie jest tam aż tak pięknie, jak mogłoby się wydawać. Tym samym zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, pamiętajcie, że za najciekawszy pomysł na odcinek, który polubię sercem, w przypiętym komentarzu z hashtagiem pomysł możecie otrzymać koszulkę Global Składu z unikalnym numerem. To samo tyczy się też najczęściej lajkowanego komentarza. Co najważniejsze, nowy sezon na Globaliście pojawi się w kwietniu, dlatego wyczekujcie specjalnego zwiastunu, ponieważ zdecydowanie będzie się działo. Wbijajcie też na naszego Discorda, żeby sobie razem pogadać lub też pograć. Okej, zaczynajmy. Czas zatem udać się do Francji. Choć kraj ten nie boryka się jeszcze z aż tak wielką falą bezrobocia i biedy jak południowe części Europy Zachodniej, tak Francja z roku na rok staje się krajem ogromnych wręcz różnic, które destabilizują całe państwo. Problem jest naprawdę duży i na chwilę obecną ciężko nawet doliczyć się wszystkich mieszkańców, którzy żyją na skraju ubóstwa. Jest to bezpośrednio spowodowane kryzysem migracyjnym, który już w 1999 roku zaowocował powstaniem słynnych po dziś dzień slumsów nazywanych dżunglą. Jednak uwaga świata skupiła się na tym miejscu dopiero w 2015 roku, kiedy mieszkało tam nawet 9000 imigrantów, a wioska stała się istnym schronieniem dla bezprawia. Policjanci raczej nie mieli szans się tam wedrzeć, ponieważ imigranci byli bardzo negatywnie do nich nastawieni, często też z uwagi na dotychczasową ich postawę. Większość z mieszkańców czekała na okazję, aby przedostać się do Wielkiej Brytanii i czasem się to udawało. W końcu Calais położone jest nieopodal Eurotunelu, czyli tunelu łączącego Francję z Wielką Brytanią. Choć w 2016 roku osada została ostatecznie zniszczona, tak warto nadmienić, że problem ubóstwa we Francji magicznie nie zniknął. Około 4 miliony i 400 tysięcy mieszkańców kraju, czyli około 7% całej populacji, żyje na obszarach nazywanych wrażliwymi strefami miejskimi, czyli w skrócie ZUS. Charakteryzują się one tym, że około 60% mieszkań, które się tam znajdują, to lokale publiczne, gdzie średnia pensja wynosi połowę średniej krajowej, a prawie 1/3 mieszkańców ma rodziców obcego pochodzenia. W okolicach Paryża prawie 1 300 000 ludzi żyje właśnie w ZUS-ach. Powstały one wskutek złych zarządzeń i pewnej segregacji społecznej, która biedniejszych ludzi spychała na przedmieścia. Tym sposobem w wielu francuskich miastach można spotkać prawdziwe dzielnice biedy, które uwierzcie mi, ale niewiele różnią się od najbiedniejszych części Polski. Ba, czasem są nawet gorsze. Saint-Saint-Denis jest tego najlepszym przykładem. Sekwana rozciąga się na kilka przedmieść i jest synonimem nierówności i ubóstwa na przedmieściach co najmniej od 2005 roku, kiedy to była miejscem niesławnych zamieszek, które trwały 3 tygodnie i rozprzestrzeniły się na niemal wszystkie miasta we Francji. 28,6% jej mieszkańców
żyje poniżej granicy ubóstwa w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej nieco poniżej 15%. W Polsce dla przypomnienia jest to około 18%. Saint-Denis oferuje nawet 10 tysięcy euro premii rocznie dla policjantów, którzy zdecydują się tam pracować przez okres minimum 5 lat. Mimo to nie ma zbyt wielu chętnych. Do tego we Francji ponad 16 tysięcy ludzi żyje w skrajnej nędzy poniżej progu ubóstwa, chociaż według nieoficjalnych statystyk może to być nawet 50 tysięcy osób, które żyją w 570 nędznych slumsach rozsianych po całym kraju. Ich infrastruktura nie różni się niczym od slumsów. Są to zwyczajne blaszaki, które możemy spotkać w Indiach czy też Ameryce Południowej. I choć faktycznie są dziełem imigrantów, tak warto mieć na uwadze fakt, że tak bogaty kraj jak teoretycznie jest Francja bez problemu powinien sobie z takim problemem poradzić. No ale jednak tak się nie dzieje. No dobrze, przejdźmy teraz nieco bardziej na południe, ponieważ tutaj czekają na nas Włochy i Hiszpania. Oba państwa odnotowały w 2020 roku bardzo wysokie wyniki osób żyjących na skraju ubóstwa. W przypadku Hiszpanii było to około 21%, jednak o wiele gorzej jest we Włoszech, gdzie żyje nawet 30% osób, które ledwo wiążą koniec z końcem. Południe Włoch, jak i Hiszpanii, mimo że według poziomu PKB na mieszkańca zdaje się być minimalnie lepsze niż wschód Polski, tak w rzeczywistości tamtejsza jakość życia jest dużo niższa. Szeregi osób żyjących w absolutnym ubóstwie powiększyły się we Włoszech o ponad 1 milion w 2020 roku. Tym samym jest tam teraz około 5 milionów i 600 tysięcy osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Jest to bardzo wiele, jeśli w całym kraju mieszka tylko 60 milionów osób. Co więcej, według włoskiego Urzędu Statystycznego ISTAT liczba gospodarstw domowych postrzeganych jako biedne, w których nie stać mieszkańców nawet na podstawowe środki do życia, w tym także żywność, wzrosła do 2 milionów i jest to największe takie zjawisko w całej Europie. Za jeden z symboli upadku południa Włoch uznaje się 4 trójkątne budynki mieszkalne znane jako żagle scampi. Te budowle są prawdziwą skazą w północnej panoramie Neapolu. Dzięki bestsellerowej książce Roberta Saviano Gomorra wiele osób na świecie wie, że budynki to istne centrum prostytucji, brudnych interesów oraz handlu nielegalnymi substancjami. Taki obraz jest jak najbardziej prawdziwy, co przyznają zarówno władze, jak i osoby, które weszły w bezpośrednią interakcję z tym miejscem. Podobne problemy ma wiele włoskich miast, a te uwidacznia także przykład regionu Basilicata, gdzie bezrobocie wynosi nawet 38%, a to skutkuje znowuż wzrostem przestępczości, który jest znacznie wyższy niż w pozostałej części Włoch. Idąc dalej tym tropem w zestawieniu europejskich 10 najbardziej niebezpiecznych miast z największą ilością przestępstw, aż 4 zlokalizowane są we Włoszech, co zdecydowanie oddaje skalę problemu. We Włoszech zlokalizowanych jest wiele miast i miasteczek, które jawią się jako miejsca zaniedbane oraz biedne, a skrajności można dopatrzeć się nawet w architekturze i podejściu lokalnych władz do podstawowych spraw, takich jak konserwacja mostów, a to niejednokrotnie kończy się tragicznie, czego przykładem może być katastrofa mostu Ponte Morandi w 2018 roku, w wyniku której zginęły aż 43 osoby. Wracając natomiast do Hiszpanii, tutaj sytuacja też nie wygląda najlepiej. Południe kraju znacząco odbiega od północy, a część gmin i miast pod względem PKB na mieszkańca znajduje się na poziomie zbliżonym do Białorusi czy też Brazylii. Mowa tutaj konkretnie o Níjar z wynikiem $6253 na osobę, Isla Cristina na poziomie $6823, czy też stare już miasto turystyczne Calp, gdzie na mieszkańca przypada $7287. Apogeum hiszpańskiej biedy możemy znaleźć w największym slumsie w całej Unii Europejskiej, a nawet kontynentu europejskiego. Mowa tutaj konkretnie o Cañada Real Ganiana, czyli linii ciągnącej się na odcinku 16 km o szerokości 75 metrów, gdzie na mieszkańca tych slumsów przypadają około $3 dziennie. Mieszkają tam głównie Romowie, imigranci oraz najbiedniejsi Hiszpanie. Cañada Real znajduje się dokładnie na Cañada Real Ganiana, jednej z tradycyjnych dróg dla bydła biegnącej z La Rioja do Ciudad Real, w pobliżu autostrady M50, trzeciej zewnętrznej obwodnicy Madrytu, czyli stolicy Hiszpanii. Jednak miejsce
Miejsc takich jak to lub też zbliżonych pod względem obfitości portfela jest na Półwyspie Iberyjskim znacznie więcej, a już w szczególności w Portugalii, która uchodzi za jedno z najbardziej niesprawiedliwych i nierównych miejsc w Europie. Według Narodowego Instytutu Statystycznego w Portugalii prawie 2,6 mln ludzi żyje poniżej progu ubóstwa, co stanowi 25% kraju. Tam też możemy znaleźć naprawdę wiele ubogich dzielnic, które powoli zmieniają się w slumsy. I choć Portugalia pod względem poziomu per capita niewiele różni się od Polski, tak zjawisko to spowodowane jest kilkoma bogatymi Portugalczykami oraz zagranicznymi firmami mającymi swoje siedziby w Lizbonie. Gdyby nie te czynniki, kraj ten gospodarczo niewiele różniłby się chociażby od Serbii. Podsumowując, biednych dzielnic, jak i całych wielkich obszarów biedy jest w Europie Zachodniej dużo więcej, a te możemy znaleźć nawet w tak bogatych państwach jak Irlandia czy też Wielka Brytania, gdzie w Birmingham ulokowanych jest wiele osiedli socjalnych, a samo miasto nieco wygląda jakby było jeszcze w trakcie rewolucji przemysłowej. Oczywiście Zachód dalej pozostaje nieco bogatszy niż Wschód, jednak boryka się z licznymi problemami, które z roku na rok tylko się powiększają. Czas natomiast pokaże, jak będzie wyglądała Europa w przyszłości. Ja natomiast dziękuję Wam za uwagę i liczę na Wasze spostrzeżenia w komentarzach. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć!